Serdecznie witam w kolejnym odcinku 16 playlisty Prometeizm pod tytułem Temida, część 4. W poprzednim odcinku 15 przedstawiłem postać Jana Grabowskiego, szkalującego polską pamięć historyczną. W tym odcinku zajmę się pochodzeniem i znaczeniem święta Hanuki. Zanim przejdziemy do oskarżeń posła Brauna we wnioskach 6 i 7, należy wyjaśnić na przykład, co to jest Hanuka. Oficjalne źródła podają, że Hanuka, tłumaczone jako Dzień Ognia lub Święto Świateł, jest dorocznym świętem żydowskim trwającym 8 dni, począwszy od 25 dnia miesiąca według kalendarza żydowskiego. Upamiętnia ono ponowne poświęcenie świątyni jerozolimskiej w roku 165 przed naszą erą. Z Hanuką związany jest rytuał zapalania świateł, świec lub lampek oliwnych, umieszczonych na specjalnym świeczniku hanukowym, Hanuki. Hanuka związana jest z wydarzeniami historycznymi z roku 165 lub 164 przed naszą erą w świątyni jerozolimskiej. Ówczesny władca Syrii i Palestyny, Antioch IV z dynastii helenistycznej Seleucydów, postanowił zmusić Żydów do porzucenia swych obyczajów, tradycji i wiary mojżeszowej i przyjęcia obyczajów greckich. Władca złupił świątynię, umieścił w niej greckie posągi, utworzył w niej miejsce kultu Zeusa i zbudował ołtarz. Działania Antiocha IV stały się przyczyną wybuchu powstania zwanego powstaniem Machabeuszów, na którego czele stanął Matatiasz z rodu Hasmoneuszy z 5 synami. Po śmierci Matatiasza dowództwo nad powstańcami objął jego syn Juda Machabeusz. W 3 lata po zbezczeszczeniu świątyni przez Antiocha IV powstańcy zwyciężyli Seleucydów, zdobyli Jerozolimę oraz odzyskali świątynię. Juda dokonał jej rytualnego oczyszczenia, ale odnaleziono tylko 1 dzban oliwy zabezpieczonej pieczęcią arcykapłana. Taka ilość powinna wystarczyć na utrzymanie płomienia w lampie tylko przez 1 dzień, ale płomień utrzymywał się aż przez 8 dni. Święto Hanuka upamiętnia owo zdarzenie. Czyli sprostowanie. Hanuka nie była świętem religijnym, ale świętem historycznym. Żydzi wystąpili przeciwko Grekom w obronie swoich obyczajów i wiary. Pod wodzą Judy powstańcy pokonali wojska Seleucydów i zajęli Jerozolimę, dokonując rzezi na zwolennikach helenizmu, o czym wspominają tylko pobieżnie współczesne źródła historyczne. W biblijnym judaizmie Hanuka nie była obchodzona publicznie. Żydzi obchodzili ją w domach, stawiając w oknach świeczniki hanukowe lub w miejscach obrządków żydowskich. Powstaje więc pytanie, kiedy i dlaczego historyczne święto żydowskie pojawiło się w Pałacu Prezydenckim i w polskim Sejmie? Obchodzenie tego święta w takich miejscach zmienia całkowicie jego kategorię. I historyczne święto żydowskie zmienia się w święto polityczne. Jest to powód wystarczający, aby zabronić świętowania żydowskiej Hanuki w polskich urzędach, a szczególnie tych najważniejszych dla naszego małego imperium. I tu pojawia się żydowska grupa o nazwie Chabad Lubawicz, która bezpośrednio uczestniczy w obchodach Hanuki zarówno w Pałacu Prezydenckim, jak i w polskim Sejmie. Kim są ci ludzie i dlaczego promują historyczne święto Hanuki w polskich instytucjach? Chabad Lubawicz jest grupą hasycką, która powstała pod koniec XVIII wieku w rosyjskiej miejscowości Lubawicze koło Smoleńska. Założył ją Rebbe Shneur Zalman. W grupie tej było 7 rebbe wywodzących się z jednej dynastii, a ostatni, uważany za najwybitniejszego, Menachem Mendel Schneerson, zaniechał wyboru następcy i od jego śmierci w 1994 roku grupa nie posiada swego rebbe. Chabad Lubawicz liczy obecnie około 200 000 wyznawców na całym świecie.
Grupa ta była początkowo wrogo nastawiona do państwa Izrael, ale później zaakceptowała jego istnienie. Chabad Lubawicz zachęca osoby o żydowskich korzeniach, ale nie posiadające żydowskiej matki, do konwersji na judaizm. Powstaje pytanie, kim byli Hasydzi? Otóż ruch hasycki rozwinął się na Ukrainie w XVII i XVIII wieku, w czasie powstań kozackich. Ludność żydowska odchodziła od ortodoksji i rozwinęły się ruchy mesjanistyczne i nauki kabalistyczne, wywodzące się jeszcze ze średniowiecza. Wzrosło zainteresowanie mistyką, reinkarnacją, uzdrowianiem, magią i czarami. Najsilniejszą grupą żydowskich kabalistów byli Żydzi z miasta Lubawicze. Żydzi z Chabad Lubawicz w obliczu zagrożenia ze strony rewolucji sowieckiej uciekli do Polski, do miasta Warszawy. Tutaj zastała ich II wojna światowa. W roku 1940, kiedy nasiliły się represje wobec Żydów, grupa Chabad Lubawicz w liczbie około 30 osób uciekła z Warszawy pociągiem do Berlina, a następnie poprzez Łotwę i Szwecję do Nowego Jorku. Ucieczkę Żydów Chabad Lubawicz sponsorowali bogaci Żydzi z Nowego Jorku, działając poprzez amerykańskie CIA i w porozumieniu z szefem Abwehry, czyli wywiadu wojskowego III Rzeszy, Wilhelmem Canarisem. Po dotarciu do Nowego Jorku grupa Chabad Lubawicz została obdarowana wspaniałą synagogą na Brooklynie i od tamtej pory jest hojnie sponsorowana przez bogatych amerykańskich Żydów, szczególnie tych z Wall Street. Kilka słów o Kabale. Kabała, której wyznawcami są Hasydzi, w tym grupa Chabad Lubawicz, pojawiła się w średniowieczu w diasporze żydowskiej. Sądzi się, że Kabała przywędrowała do Europy przed X wiekiem przez Włochy, a niektóre źródła podają nawet wiek IV naszej ery. Wkrótce Kabała rozprzestrzeniła się na Cesarstwo Rzymskie oraz południową Francję. Według Lazara Gulkowicza Kabała nie ma nic wspólnego z religią i jest tylko pewnym mistycznym światopoglądem na naturę wszechświata. Czyli kiedy mówimy o grupie żydowskiej Chabad Lubawicz, mamy na myśli kabalistów, uzdrawiaczy, wierzących w reinkarnację i twierdzących, że jeden z nich będzie Mesjaszem, który zapanuje nad światem. Chabad Lubawicz wykorzystuje żydowskie święto Chanuki wyłącznie w celach politycznych i dąży do panowania nad światem, podobnie jak masoni. Obie te grupy są ze sobą powiązane i ściśle współpracujące. Wygląda na to, że niektórzy z naszych włodarzy, zamiast iść za postępem, cofają się do czasów średniowiecza i być może hołdują nawet kabalistycznym obrzędom wprowadzanym do nas przez Chabad Lubawicz. Na tym zakończę odcinek 16, w którym opowiedziałem o pochodzeniu i znaczeniu święta Chanuki. Serdecznie zapraszam do kolejnego odcinka 17 pod tytułem Temida, część 5.